Część osób będzie chciała uniknąć podawania kwoty transakcji czy wartości transakcji, jeśli za samochód przepłaci. Inni zaś, kupując okazyjnie, będą starali się sprawić wrażenie, że auto było warte o wiele więcej, jest warte o wiele więcej niż faktycznie na nie wydali. To jest tylko i wyłącznie garaż podręczny, gdzie auta czekają na wyjazd. Ta kwota, która pojawiła się na końcu, 120 000, była osiągnięta przez licytację od pułapu 1000 zł. To była cena wywoławcza tego samochodu. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Cześć, nazywam się Mateusz Kazula i pełnię funkcję dyrektora sprzedaży w domu aukcyjnym Ardor Auctions z siedzibą w Warszawie. Klasyczną motoryzacją zajmuję się zawodowo od początku pracy w tej firmie, natomiast samochodami pasjonowałem się od dzieciństwa. Miałem pewną przerwę z zabawą w motoryzację, czy zainteresowaniem motoryzacją w trakcie studiów, natomiast po studiach hobbystycznie zacząłem handlować samochodami wraz z kolegami i potem właściwie przez pewne zrządzenie okoliczności, przypadek trafiłem tutaj i od właściwie 7 lat jestem już częścią tego zespołu i budujemy rynek aukcyjny w Polsce. Wszystkie samochody, które można zobaczyć na naszej stronie internetowej, które są licytowane, stoją w naszych garażach. To jest ekspozycja salonowa, tutaj są wybrane sztuki, ale zapraszam za mną, pokażę, co jeszcze mamy w ofercie. Pomysł zakiełkował w głowie naszego inwestora, który chciał stworzyć właśnie dom aukcyjny zajmujący się klasyczną motoryzacją. Nie było wcześniej takiego podmiotu na polskim rynku. Początki były trudne. Była pierwsza aukcja dość efektowna, czy okazała na Stadionie Narodowym. 1 050 000, 1 050 000, będzie 1 050 000, milion mam upada, czy będzie 1 050 000, czy będzie 1 050 000, milion mam po raz pierwszy, czy będzie 1 050 000, milion mam po raz drugi i czy będzie 1 050 000, milion, uwaga, po raz trzeci. Gratulacje, numer 51. Natomiast na tamtym etapie sprzedaż nie była powalająca i wówczas zaczęliśmy główkować, zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób zdobyć pewne doświadczenie i know-how w tej branży. Następnie połączyliśmy się z domem aukcyjnym sztuki Desa Unicum, który jest jednym z największych domów aukcyjnych w Europie, zajmujących się sztuką. Dużo nas ta przygoda nauczyła, to wspólne działanie. Desa cały czas jest naszym udziałowcem, natomiast od kilku lat funkcjonujemy już na żeraniu, na troszkę innych zasadach niż wcześniej. To jest tylko i wyłącznie garaż podręczny, gdzie auta czekają na wyjazd. Tutaj mamy Poloneza 1500C, czyli kryzysowego Borewicza z roku 1983. Auto zostało znalezione pod Krakowem, gdzie stało w szopie na betonowej wylewce. Niestety te kiepskie warunki przechowywania spowodowały, że czas nie był dla niego tak łaskawy jak dla niektórych innych aut z okresu PRL, które do nas trafiały. Niemniej jednak wciąż jest to ciekawy okaz, bo w pełni oryginalny samochód z przebiegiem 110 km. Maserati Biturbo z pierwszego okresu produkcyjnego, Renault 11 Turbo, Jaguar XJ 4.2, rocznik 77, auto z polską historią, ponieważ od połowy lat 80. znajdowało się w Trójmieście. Tablice o tym świadczą. Słowo aukcje, licytacje mogą kojarzyć się w Polsce nie do końca pozytywnie. Aukcje komornicze, licytacje właśnie, ale to też nie jest tak, że budowa rynku aukcyjnego w Polsce, tylko w Polsce jest trudna. Amerykanie, Brytyjczycy, również i Francuzi lubią kupować na aukcjach, lubią te emocje, a w Niemczech często rzeczy odbywają się w kuluarach, w zaciszu. Ludzie nie lubią tak specjalnie się afiszować z zakupami, prawda, publicznie. Także my ten rynek tutaj staramy się animować, staramy się go właśnie rozwijać. To nie jest łatwe, dlatego od 8 lat jesteśmy na rynku, dopiero teraz jakby widzimy większe efekty tej pracy włożonej w budowę i zaangażowanie w budowę tej firmy.
Tematem tabu przy rynku aukcyjnym mogą być ceny. Przede wszystkim ceny, czyli wartość samochodu. To jest to, co niektórzy przy transakcjach chcą ukryć. Nie chcą tej kwoty podawać do wiadomości publicznej, a aukcje są w pewien sposób transparentne. Wyniki można sprawdzić na stronach, można być na aukcjach na żywo, to obserwować i widać, za jakie kwoty dane auta są sprzedawane czy licytowane. Część osób będzie chciała uniknąć podawania kwoty transakcji czy wartości transakcji, jeśli za samochód przepłaci. Inni zaś, kupując okazyjnie, będą starali się sprawić wrażenie, że auto było warte o wiele więcej, jest warte o wiele więcej niż faktycznie na nie wydali. Lancia Thema z silnikiem Ferrari. Tu Porsche 911, bo nie może takich aut zabraknąć. Mamy również pierwszego Golfa GTI, wczesna odmiana z metalowym zderzakiem. Obok zaś stoi BMW Z4M. Porównując nasz rynek z rynkiem niemieckim, to za zachodnią granicą jest wciąż zarejestrowanych około 1 miliona aut starszych niż 30 lat, z czego 650 000 jako pojazdy zabytkowe ze znaczkiem H. Według polskich danych pojazdów zabytkowych z żółtymi tablicami jest około 56 000. Pokazuje to pewną skalę rozwoju naszego rynku. Niemcy są krajem 2 razy większym, jeśli chodzi o liczbę ludności, a samochodów zabytkowych czy pojazdów historycznych, bo mamy tu również na myśli motocykle, mają zarejestrowanych około 10 razy więcej. Ford Galaxy, rocznik 67, auto nierestaurowane, z pierwszą warstwą lakierniczą, oryginalnym wnętrzem. Jest BMW Alpina B3 3.0. Pierwszy Golf 1, rocznik 74, tak zwany jaskółczy ogon. Poznajemy go po przetłoczeniu na tylnym pasie. Właśnie ten element nazywany jest jaskółczym ogonem i świadczy o tym, że auto jest z pierwszej fazy produkcyjnej lata 74-75. Głośnym echem odbiła się licytacja nowego Poloneza. Akwarium z metalowym noskiem, bo tak moglibyśmy go określić w żargonie ludzi zajmujących się tymi samochodami, ze znikomym przebiegiem 33 km został wylicytowany za 120 000 plus prowizja aukcyjna, co dało 126 000 łącznie. Samochód był w stanie dosłownie fabrycznym. Na szybie były napisy markerem z linii montażowej, wycieraczki nie były zamontowane, były takie specjalne gumki na ramionach, które chroniły szybę. Folia była wszędzie w aucie, gdzie ją jakby w fabryce czy w salonie zabezpieczano to wnętrze, także ktoś, kto ten samochód kupił od nas, ktoś, kto ten samochód kupił, może go rozpakować samemu albo pozostawić go w takim stanie. Ta aukcja była dla nas istotna również z tego względu, że mieliśmy 60 zgłoszeń rejestracyjnych i ta kwota, która pojawiła się na końcu, 120 000, była osiągnięta przez licytację od pułapu 1000 zł. To była cena wywoławcza tego samochodu. Widzimy rosnące zainteresowanie polską motoryzacją. Dla nas jest to o tyle korzystne, że nasz salon jest dosłownie rzut beretem od dawnej fabryki samochodów osobowych i tak czasem mówimy sobie, gdzie nie sprzedawać tych polskich klasyków jak u nas. Dosłownie jesteśmy po sąsiedzku i tak faktycznie się dzieje. Są też maluchy w różnych wersjach. Już 2 razy na aukcji udało nam się sprzedać Fiata 126P, będącego repliką A-grupowych maluchów, które były szykowane, przygotowywane przez fabryczny oddział FSM. Nie zamykamy się na konkretne marki, modele, roczniki. W naszej ofercie można znaleźć i samochody przedwojenne, jak i współczesne auta kolekcjonerskie. Mamy na przykład Cadillaca, a właściwie LaSala, bo to była osobna podmarka Cadillaca, jeszcze bardziej luksusowa, z 1930 roku, jak i Mercedesa C63 AMG 507 Edition z 2014 roku. Pomiędzy tymi 2 punktami granicznymi, które powiedzmy tak nakreśliłem, jest cała plejada przeróżnych samochodów w ciekawych odmianach, w rzadkich wersjach. Czy to będzie Jaguar E-Type, czy Porsche 911, czy klasyczne Mini, czy nawet Renault 11 Turbo. Citroën DS uznawany za jedno z najpiękniejszych aut XX wieku,
A obok poczciwe Volvo PV 444, samochód z końca lat 50., który jest bardzo wdzięczny, jeśli chodzi o prowadzenie i niesamowicie wytrzymały. Często wydaje się, że samochody popularnych marek w ciekawych wersjach i dobrym stanie będą sprzedażowymi pewniakami. Po czym okazuje się, że one stoją dłuższy czas i dopiero po jakiejś chwili znajdują nabywcę, a są auta niedoceniane, które wzbudzają zainteresowanie i nawet mimo naszych wcześniejszych jakby pewnego dystansu czy obaw, okazuje się, że dość szybko trafiają do garażu nowego klienta. Tak było na przykład z Garbusem w wersji Hoffman Speedster, który był projektem do renowacji, a co najmniej kilkadziesiąt osób dzwoniło zainteresowanych tym samochodem i udało się go sprzedać już na pierwszej licytacji. Tutaj rząd Mercedesów, 114, C123, 2SLR 129. Mercedesów mamy też najwięcej, bo jest to najpopularniejsza marka w Polsce, jeśli chodzi o kolekcję. Obserwujemy pewną zmianę generacyjną, pokoleniową, związaną z rynkiem pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich. Samochody, które były, powiedzmy, marzeniami pokolenia naszych ojców, są coraz trudniejsze w sprzedaży, natomiast lepiej będzie zainwestować w młodsze auta, które dopiero będą dojrzewać do miana klasyka. Oczywiście tutaj należy kierować się w przypadku wyboru bardzo dobrym stanem, udokumentowaną historią lub ciekawą wersją, czy to silnikową, czy też kolorystyczną, czy też jakąkolwiek inną, ale limitowaną. BMW Z8, który widzimy obok, wciąż może być rodzajem zakupu inwestycyjnego, natomiast trzeba pamiętać, że samochody już są bardzo drogie. Jest to przykład samochodu, który nie będzie tracić na wartości, jednak ten przyrost będzie już raczej stopniowy, powolny. Nie będzie takiego skoku jak na przykład z modelem Z3M Coupe, który kilka lat temu nagle wystrzelił wartościowo w górę i kto go wówczas kupił, ten zrobił dobry zakup. A na deser LaSalle, a właściwie Cadillac LaSalle, bo LaSalle był podmarką tego producenta aut ekskluzywnych, która miała być jeszcze wyżej pozycjonowana. Samochód po renowacji z roku 1930. Tu mamy tak zwane siedzenie dla teściowej, ale jeszcze ciekawszym elementem tego samochodu są te drzwiczki na prawym boku, które służyły do przewożenia torby z kijami golfowymi. Rok 1930. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.